ostatnim odcinku z cyklu Krościce pod lupu było o przygotowaniu wikliny pod produkcję, a dzisiaj o tej produkcji, czyli o plecionkarstwie. W ostatnim odcinku było o uprawie wikliny. Skończyliśmy na tym, że świeżone prątki były posortowane według długości. Swoje teraz zaraz wziąć do plecenia. Nigdy nie wyplata się wyrobów plecionkarskich ze świeżo ściętej wikliny. Nigdy. Bo pierwsze, te pręty się ślizgają, konstrukcja jest wtedy mało stabilna i te wszystkie pręty mają w sobie wilgoci, także 70% wyparuje tej wilgoci i jakby się taki koszyk z takiej świeżej wikliny uplotło, to później on by się rozsechł i to by była lajera, a nie koszyk. Nie? Tak mówią tak po śląsku, tak powiem, nie? Wiklinę się zasusza, a później się ją moczy do plecenia. I później różnie można tą wiklinę przystosować do plecionkarstwa. Można ją okorować, można ją moczarkować i okorować i wtedy jest biała. Można ją ugotować w kotle i wtedy w czasie gotowania z tej kory wydzieli się barwnik, który zabarwi ten pręt na taki miodowy kolor. To jest naturalny kolor takiej wikliny, która jest ugotowana i później okorowana. A moczarkowanie to jest wstawianie świeżych prętów wikliny do basenu z wodą, tak na 20 cm i jak te pręty wiklinowe wypuszczą liście, to się je później koruje. To jest z moczarkowanej wikliny koszyk, taki naturalny biały kolor. A to jest koszyk, który jest robiony z wikliny moczonej, nieparzonej. Bo jakby był parzony, to by był jeszcze ciemniejszy, jeszcze by był taki bardziej czarny. A tu jest taśma wiklinowa, którą się pozyskuje przez to, że się długie pręty dwumetrowe rozłupuje. One też były moczarkowane i później okorowane i się struga na takie tasiemki. I dno jest takiej tasiemki i boki są wyplecione z taśmą. Tak wygląda maszyna do łupania i do strugania taśmy wiklinowej. Najpierw pójdzie ten rozrzutnik, no tu akurat na 4. No zobaczymy, czy przejdzie. I mamy takie 4 trójkąciki w przekroju. Ta część tutaj od rdzenia tego pręta będzie wiórem, a ta gładka będzie taśmą. I teraz wkładamy tą gładką stroną na dół. Na taki nóż. No, przeszło. To, co było u góry, te trójkątne, to jest odpad, a ta tasiemka służy do wyplatania koszy albo do owijania rączek czy nóżek. Takie taborety robiono w Chruścicach i to jest właśnie owinięcie taśmą tych elementów takiego taborecika. I tutaj od środka też widać, że nawet te są oplecione taką taśmą wiklinową. W każdym bądź razie takie oplatanie to nie była ciężka praca, to mogły robić nawet dzieci, które miały 4-6 lat i pomagały w rodzinie. Korowanie wikliny się odbywało też na tej zasadzie, że jak w rodzinie były dzieci, co już miały takie coś utrzymać, to i nawet taki 3-latek umiał tą wiklinę korować i to siedzieli, jak było tak od najmniejszego do największego, siedziało 6 dzieci i korowali. I to było powszechne zajęcie tutaj w Chruścicach, w każdym domu. A potem miały mięska, że te prątki żyć, żeś miał białe, a jeszcze chciał mieć czerwone prątki, to je trzeba było ususzyć, a potem gotować, nie? To te prątki gotowali do petrole tam badali. Każdy koszyk, żeby mu nadać formę, musi być na formie zrobiony i tutaj nie ma akurat takiego odpowiedniego dna. Przybija się dno do foremki i wbija się później pręty i powstaje koszyk. Jeszcze nie tak dawno byli gospodarze, że każdy umiał też i koszyk upleść, nie? A teraz już nie ma. Trzecie pokolenie, no nie wiem, drugie pokolenie, co już nie umie wyplatać koszy. A tak w każdym domu przecież umieli wyplatać, nie? Na swoje własne potrzeby.
Rozmaite kosyki, małe i wielkie, jużśmy w tym filmie widzieli. Tu widzimy, jak się plotło zeslik. Starsi widzowie wiedzą, co to jest zeslik, bo każdy z nich w takie zesliku zadziejcio siedział. A kto już siedział w wypolstrowanych fotelikach romer jockey, ten by mógł obejrzeć pierwejsze foteliki bez pasów bezpieczeństwa w jednym z następnych odcinków, jak będziemy się zajmować rozmaitymi produktoma, które z prądków się plotło.